Zanim zaczniemy, to chciałbym Was zaprosić do subskrypcji kanału, żeby mógł się rozwijać. Pamiętajcie, że wszystko co tutaj robię jest za darmo, nic nie sprzedaję, żadnych kursów płatnych ani dostępów. Jeżeli chcecie, to jedyna forma wsparcia kanału to danie jakiegoś lajka czy komentarza pod filmami. Druga opcja wsparcia jest to rejestracja w jakimś propie i wykupienie konta z mojego linka. Wtedy dorzucacie taką cegiełkę do ogólnej puli, z której następnie będą losowane konta tutaj na Discordzie, oczywiście w pełni za darmo. Czyli cała kasa z afilacji wróci do Was w postaci takich rozdań giveaways. Oczywiście wszystko będzie za darmo, transparentnie. Wszystkie informacje znajdziecie również pod filmem w opisie. A teraz przejdźmy do materiału. Ok, lecimy z tym. Przedstawię Wam koncepcję tego zagrania. Czyli tak, prosty temat. Prosty temat, poruszałem to już wcześniej w jakimś nagraniu. Chodzi o to, że Nasdaq zbliża się do poziomu, który mnie interesuje, czyli 25 000. Zobaczcie, po rolowaniu kontraktów już tu niedużo brakuje. Jest to okrągły poziom. Powinniście już znać z poprzednich materiałów edukacyjnych, że takie poziomy są przyciągające po prostu dla ceny. Druga sprawa. Mamy sytuację tutaj, że jest do odklepania wczorajszy high. Oczywiście mocne ruchy tutaj po FOMC. Tak, mocne ruchy, wyciąganie tutaj tej świeczki, wyciąganie kolejnego dnia i tutaj mamy atakowanie, moim zdaniem, kolejnych jakichś tam poziomów. Teraz tak, z H4, co prawda jest tam jakaś tam dywergencja w ten sposób, natomiast na to za bardzo nie patrzę, bo jest tutaj jakiś target do zrobienia. Z H1 bardziej to widać i jedyna rzecz, która mi martwi, to możliwość tutaj, czyli jedna próba, dwie próby, tak, i łapanie tutaj tej pułapki, czyli longujących złapanie w pułapkę na testowanie tych tutaj poziomów. Jeżeli to się nie wydarzy, no to longi, tak? Longi będą na pewno przeważały. Więc tak, mam już tutaj zagranie. Jeszcze spóźniłem się trochę, a raczej nie chciałem. To pierwsze zagranie było tutaj, tak? Czyli klasyczna linia breakoutu, wsparcie na linii i w górę. Natomiast sytuacja jest tego typu, że tutaj jest range, a ja staram się unikać rozgrywania w środku range'u, tak? Czyli range to jest wahanie boczne, tak? Tu się coś rusza, więc środek jest to takie miejsce middle, czyli że może zarówno pójść w to i to jest duża loteria, nie? Więc teraz albo sytuacja będzie tego typu, że będzie tu testowane high wczorajsze, co obstawiam, albo będą testowane poziomy środkowe i dolne krawędzi range i będziemy mieli dzisiaj range day. Więc docelowo to jest rozkmina. Natomiast na to zagranie się spóźniłem troszkę, a poza tym nie chciałem tego rozgrywać tak jak Wam tłumaczyłem, bo jest w range'u, więc postanowiłem na breakoutie Azji rozegrać, tak? Czyli zrobiliśmy breakout, cena zrobiła breakout, jakaś tam mała korekta, tak? Wsparcie tutaj na tym szczycie, tak? Na tym niższym szczycie z początku dnia. No i teraz moim zdaniem atakowanie. Czy mam rację? Nie wiem. Natomiast tego się dzisiaj spodziewam. Target mój to jest przetestowanie wczorajszego high i na dzisiaj tyle, bo jest piątek. Dzisiaj są 3 wiedźmy, także może się dzisiaj troszkę zadziać. Albo niekoniecznie, bo obstawiam tutaj range. Jeszcze jedna rzecz, być może otworzę tutaj zaraz na MES, czyli na na małych kontraktach S&P pozycję z tego względu, że S&P jest dzisiaj mocniejsze. Ale zobaczymy. Może być taka sytuacja też, że S&P potwierdzi szczyt, a Nasdaq nie potwierdzi szczytu i tu będzie mały problem, bo może być dywergencja między indeksami, będę musiał uciekać z pozycji. Również jest 15:22, więc tu może szarpnąć przed otwarciem, znaczy po otwarciu, sorry, może szarpnąć mocniej zaraz, więc docelowo trzeba będzie tutaj troszkę ogarniać temat i zabezpieczać pozycję ewentualnie, nie? Żeby nas tu nie wywiozło. Na tą chwilę jestem chyba na minusie w ciągu dnia. Tak, jestem na minusie $78, ponieważ szukałem shortów dzisiaj z rana. Po prostu na niższym szczycie, gdzieś w tych okolicach, tak, na wsparciu tutaj tej linii oporu. Gdzieś to było w tych rejonach. O, po przecięciu VWAP-a, po breakoutie tego close z wczoraj, gdzieś tutaj szukałem tych pozycji i ona już była ładnie na plusie, bo tutaj było coś około, to był jeden mikrokontrakt, więc tu było gdzieś około stóweczki na plusie. Natomiast zamknąłem ją na minus 78, bo uznałem, że rynek zmienia kierunek.
Dobra, to teraz poczekamy na otwarcie i będę dalej komentował. Tak jak mówiłem, sytuacja, na którą teraz będzie trzeba uważać, to jest taka. Obserwujemy. Możecie sobie wrzucić to zawsze na dwóch wykresach, na koło monitoru obok siebie czy coś. Jeżeli S&P zrobi tutaj szczyt, to uważamy tutaj, bo niekoniecznie Nasdaq zrobi nowy szczyt. Jeżeli Nasdaq podąży za S&P i zrobi nowy szczyt, to jesteśmy w domu, tak? Można wtedy albo zabezpieczać pozycję gdzieś rozsądnie na break-even czy coś, albo po prostu można szukać dokładki na dalsze wzrosty powyżej nowego szczytu. A zaraz jak się sytuacja rozwinie, to zobaczymy. Ja tutaj nawet take profit troszkę dalej podsunę sobie, żeby w razie czego przestawić się ze stop lossem tutaj wyżej, troszkę bliżej nowych szczytów. Bo za minutkę jest otwarcie i może bujnąć bardzo, bardzo mocno w górę albo w dół. Ok, zamykam i się odwracam. Widzę dynamikę na shorty, więc prawdopodobnie mój setup nie zagra tutaj. I będę się starał tutaj rozegrać tak, żeby zamknąć to, co straciłem, czyli jakby wyjść na zero i wtedy otworzę od nowa jakby zredukowane pozycje. Dobra, z powrotem widzę dynamikę na longi, więc odwracam się z powrotem na longi i to będzie ostatnia moja pozycja. Ok, dobra, zamykam ten dzień. Nie chcę w piątek za dużo stracić, więc dzień mamy na minus prawie $500. Także tak to wygląda dzisiaj. Dobra, nie będę przeciągał tego dnia. No niestety podejrzewam, że może być tu range'owo i więcej się za dużo nie wydarzy. Ewentualnie dociągną tutaj do tego high. No i tak dzień przewisi, więc nie ma co w piątek szukać